Szanghaj to miasto, które wygląda, jakby ktoś próbował otworzyć w nim przyszłość. Tylko że tutaj zrobił to naprawdę. Z jednej strony gigantyczne wieżowce, neony i najszybsze pociągi na świecie, zaś z drugiej stare uliczki, lokalne knajpy i życie, które toczy się tutaj zupełnie inaczej niż w Europie. To jedno z największych i najbardziej futurystycznych miast świata, ale jednocześnie miejsce pełne kontrastów, chaosu i rzeczy, które potrafią zaskoczyć już pierwszego dnia. W tym filmie pokażę wam, jak naprawdę wygląda Szanghaj również poza jego turystycznymi dzielnicami. Sprawdzimy, czy to faktycznie miasto przyszłości, jak działa tutaj codzienne życie i ile kosztuje jedzenie oraz transport. Odwiedzimy miejsca, które wyglądają jak z cyberpunkowego filmu, spróbujemy lokalnego street foodu i zapoznamy się z absurdalnie nowoczesną technologią. Obejrzyjcie ten film do końca, a zrozumiecie, dlaczego Szanghaj jest jednym z najczęściej odwiedzanych miast w Azji i czy rzeczywiście warto tutaj przyjechać. Na wstępie dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, bo to właśnie dzięki wam mogą powstawać filmy takie jak ten. No to zaczynamy kolejną podróż po Chinach. W zasadzie wyszło to nieco nieplanowanie, ale do tego kraju zawsze wracam z wielką chęcią, gdyż po każdym pobycie tutaj jest mega niedosyt. Tym razem będziecie mogli zobaczyć przede wszystkim Szanghaj, czyli jedno z największych miast na świecie i to właśnie w tym mieście zaczynamy kolejną chińską serię. Wylądowaliśmy na lotnisku Pudong. To lotnisko jest olbrzymie, wielkości małego miasta, może nawet średniego polskiego miasta. Żeby się tutaj poruszać, trzeba narobić kilometrów, ale na szczęście wszystko jest bardzo dobrze rozplanowane i oznakowane. Na lotnisku są mapy i oznaczenia w języku angielskim, więc bez problemu znajdziemy tą sekcję, która nas interesuje, czyli na przykład pociągi do miasta. Ewentualnie można sobie oczywiście zamówić tutaj taksówkę z aplikacji. No właśnie, żeby zamówić taksówkę, potrzebujesz internetu. A jeśli nie przygotujesz się odpowiednio przed podróżą, to z tym tematem w Chinach będziesz mieć problem. Nawet na lotnisku nie ma otwartej sieci Wi-Fi i aby się do niej podłączyć, musisz uzyskać kod dostępu, skanując paszport w automacie lub aplikacji. Ale jeśli chcesz się cieszyć nieskrępowanym dostępem do sieci i korzystać ze wszystkich stron i aplikacji, które są w Chinach zablokowane przez wielką zaporę internetową, tak najlepiej będzie zakupić kartę eSIM w aplikacji Saili. Wystarczy pobrać aplikację z linku, który wyświetla się teraz na ekranie, znajdziesz go również w opisie tego filmu i użyć kodu Budget Travel, aby otrzymać 15% rabatu na pierwszy zakup. Po instalacji aplikacji wybierasz kraj, do którego się wybierasz. Jeżeli w jednej podróży masz zamiar odwiedzić kilka krajów, możesz od razu kupić kartę, która jednocześnie będzie działać nawet na całym świecie. Dzięki czemu zaoszczędzisz czas i pieniądze na zakup karty SIM osobno w każdym kraju. Następnie dobierasz pakiet transferu wedle własnych potrzeb i gotowe. Możesz już cieszyć się swobodnym dostępem do internetu. W okolicy lotniska jest mnóstwo hoteli i to dość tanich. Możemy się tutaj przespać nawet do 100 zł za noc, za 2 osoby za pokój. I co ciekawe, te hotele oferują darmowy transport na lotnisko, z lotniska. Jeździ on praktycznie co godzinę, więc odpada nam tutaj jak gdyby koszt transportu, który i tak w Chinach jest dość tani. Stąd jeżeli chcecie tutaj zatrzymać się tylko na jedną noc, tak warto wziąć sobie hotel gdzieś przy lotnisku, dojedziemy do niego darmowym autobusem. Możecie go sobie zarezerwować przez aplikację, do której link znajdziecie w tym filmie. No a jeżeli planujemy pozwiedzać to miasto bardziej dogłębnie, tak lepszym wyborem będzie zatrzymanie się gdzieś w centrum, co właśnie zaraz uczynimy. Lotnisko ma taki dość surowy styl, jak to w Chinach, ale jest też świetnie skomunikowane z miastem. Do centrum dostaniemy się tutaj zarówno autobusami, metrem, jak i
najszybszym pociągiem na świecie Maglev. Można zamówić sobie też taksówkę przez aplikację Didi albo skorzystać z tradycyjnego postoju. Strefa do zamawiania taksówek z aplikacji znajduje się na poziomie B2. Jest to oczywiście parking podziemny. Możemy sobie tutaj zamówić taksówkę. Wszystkie auta, które jeżdżą na aplikacji, są elektrykami. Nie będę się tutaj powtarzał na temat aplikacji, jakie trzeba sobie pobrać na smartfon, kiedy wybieramy się do Chin, bo niezbędne aplikacje do podróży po Chinach znajdziecie w dedykowanym filmie, który możecie obejrzeć na tym kanale pod tytułem Jak przetrwać w Chinach. I polecam obejrzeć ten film wszystkim, którzy wybierają się gdziekolwiek do Chin, bo jest tutaj zupełnie inaczej niż mogłoby się Wam wydawać. Na lotnisku możemy sobie kupić bardzo tanie napoje, na przykład puszka coli kosztuje 5 juanów, niecałe 3 zł. Zapłacimy tutaj bez problemu wszędzie na lotnisku, a nawet są i po 4 te mniejsze puszki, czyli lekko ponad 2 zł za puszkę coli na lotnisku i zapłacimy za to spokojnie kartami Visa czy Mastercard. Na lotnisko bez problemu wymienicie pieniądze w kantorach, oczywiście euro, dolary albo jakieś inne światowe waluty, ale szczerze to nie ma sensu, bo Chiny już praktycznie wycofały gotówkę z użycia. Wszędzie tutaj zapłacimy bezgotówkowo, nawet kupując pietruszkę u jakiejś babci na targu. Dzisiaj pojedziemy do miasta najszybszym dostępnie komercyjnym pociągiem na świecie, czyli Maglev. Bilety na pociąg możemy kupić sobie w automatach albo w kasie. Płatność Alipayem lub WeChatem. Tanie one nie są, bo ten bilet kosztuje 50 juanów za krótką podróż. Płatności dokonujemy za pomocą Alipay, po prostu skanujemy kod na ekranie. To wszystko jest po chińsku, ale w miarę intuicyjne i da radę to zrobić, nawet jeżeli nie znamy tych ślaczków. Płatność dokonana i wyjmujemy sobie teraz z automatu bilety. Tak wygląda mapa metra w Szanghaju. Szanghaj ma największą sieć metra na świecie. No, może to przyprawić o zawrót głowy. My będziemy jechać tylko tym odcinkiem. Linia Maglev, no jest tutaj tylko jedna. No, Chińczycy zrobili ją tutaj chyba w celach takich testowych, aczkolwiek jest ona przygotowywana do wdrażania na kolejne trasy. Pociąg z zewnątrz ani w środku nie robi jakiegoś większego wrażenia. Taka konstrukcja widać już też leciwa. Fotele jak w PKP, w starym PKP, takie pokrowce. Takie były kiedyś u nas na fotelach kolejowych i w autobusach. I mamy tutaj licznik, który będzie pokazywał prędkość. No niestety nie ma tutaj takiej szyby, przez którą moglibyśmy zobaczyć z perspektywy maszynisty to, co będzie przed pociągiem. Pociąg oferuje w środku bardzo dużo miejsca. Jako że linia jest dość droga, tak nie jest zatłoczona. Poza 1/5 czy nawet 1/10 tej ceny dojedziemy sobie do miasta zwykłym metrem, z tym, że ta linia pokonuje odległość 30 km w niecałe 7 minut. I ponoć w warunkach laboratoryjnych te pociągi mogą osiągnąć wyższe prędkości niż przelotowe prędkości samolotów pasażerskich. Koszt budowy 1 km takiej linii kosztuje nawet 300 milionów złotych. Pociąg powoli rusza, ale nie ma tutaj maszynisty. Cały system jest zautomatyzowany. To są tak duże prędkości, że człowiek nie byłby w stanie tego kontrolować, dlatego robi to maszyna, sztuczna inteligencja. Tutaj czasy reakcji muszą być co do ułamka sekundy. Mijamy teraz za oknem zwykły pociąg, to jest zwykłe metro, którym też dojedziemy sobie do centrum, tylko będzie to trwało nieco dłużej. Jedziemy już 100 na godzinę, że pociąg rozpędził się w przeciągu kilku sekund do setki. Czy czuć tą prędkość? Ciężko powiedzieć. No, mamy z lewej strony teraz autostradę. Te samochody jadą tutaj z prędkością około 100 km na godzinę. My jedziemy już 200, a nawet nie wiem kiedy. Spojrzałem tylko w okno i pociąg przyspieszył do ponad 200 km dosłownie w ciągu kilku sekund. Coś jak na karuzeli, rollercoasterze. No i zbliżamy się już do 300. Jest 300. Tak jest, mamy 300. Czy będzie 400? Że no, gdybyśmy mieli takie koleje w Polsce, tak podróż z południa Polski nad Bałtyk byłaby czystą przyjemnością. 2 minuty dopiero jedziemy. Jedziemy dopiero 2 minuty. No i widać, że już taka prędkość przelotowa to będzie nieco ponad 300. No on się bardzo przechyla, ten pociąg, to też nawet chyba widać w kamerze pomimo stabilizacji. Dobrze, człowiek nie usiadł, a już trzeba było wysiadać. Bardzo fajne doświadczenie.
polecam przejechać się raz w życiu chociażby takim pociągiem. A ta linia ma tylko 2 przystanki. Jeden jest na lotnisku Pudong, a drugi można powiedzieć, że niedaleko centrum Szanghaju. Stąd nie da się tutaj wysiąść na złym przystanku ani pomylić się jakkolwiek, bo wsiadamy w jednym punkcie i wysiadamy w drugim. Przy końcowej stacji jest też malutkie muzeum linii Maglev. Wstęp jest tutaj bezpłatny. Są napisy w języku chińskim oraz angielskim, stąd możemy tutaj poczytać sobie bez problemu historię tej linii oraz dowiedzieć się, jak to wszystko działa. Mamy tutaj przedstawioną całą historię publicznego transportu chińskiego. Od konnych dorożek po super nowoczesne pociągi Maglev. W muzeum możemy zobaczyć też oryginalny certyfikat z Księgi Rekordów Guinnessa dla najszybszego pociągu komercyjnego pasażerskiego na świecie. Prędkość przelotowa 431 km na godzinę. Aczkolwiek dzisiaj takiej nie osiągnął, nie wiem dlaczego. I ta linia działa tutaj od 2003 roku. Także z tą prędkością 430 km to chyba taki trochę chwyt marketingowy, bo pociąg wcale tyle nie jechał, ale być może akurat dziś tyle nie jechał. No nie wiem, jeżeli komuś z Was udało się przejechać tym pociągiem z prędkością powyżej 400 km, niech napisze komentarz, bo jestem ciekaw, czy on faktycznie tyle wyciąga poza warunkami testowymi. Przesiadamy się już na tradycyjne metro, aby dojechać do centrum, do miejsca, gdzie wynajęliśmy hotel. Największą niedogodnością w poruszaniu się z jakimkolwiek tutaj bagażem są częste kontrole, bo jednak przy wejściu do metra będziemy za każdym razem musieli wszystkie toboły dawać do skanowania, tak jak na lotnisku. No i tak trzeba się rozbierać z tych plecaków, ubierać i przy okazji zawsze można coś zgubić. I nawet w metrze czuć te wykwintne chińskie zapachy, czyli kaczki opalanej na oleju sojowym. Szanghaj ma 2 lotniska i z jednego na drugie przejedziemy zieloną linią metra. No świetne połączenie. Akurat z tego drugiego lotniska będziemy lecieć później dalej w kolejne miejsce na południu Chin. Ale co to będzie za miejsce, to dowiecie się dopiero pod koniec tego filmu. Dotarliśmy do centrum Szanghaju. Za bazę wypadową wybrałem okolice parku ludowego. Tutaj krzyżują się linie metra. Łatwo się stąd dostać do różnych ciekawych punktów. Ale żeby wyjść ze stacji metra też nie jest to proste, bo na przykład ta stacja ma ponad 20 wyjść. Więc sprawdzajcie dobrze, którym wyjściem należy wyjść, aby dotrzeć do jakiegoś obiektu, bo jak wyjdziemy gdzieś z drugiej strony, to później można po tych tunelach naprawdę narobić kilometrów. Szanghaj wita nas przyjemną wiosenną pogodą. W Polsce jest jeszcze około 0 stopni, szarówka, na drzewach nie ma liści, zaś tutaj już kwitną drzewa owocowe, kwitną tulipany i różne inne kwiaty wiosenne. Jest grubo ponad 20 stopni, aczkolwiek jeszcze niektórzy, jak widzę, chodzą w kurtkach zimowych. Tym razem hotel udało się znaleźć bardzo szybko. Ten oto budyneczek. Oczywiście wszystko napisane tu po chińsku, nawet nie było go zaznaczonego na Google'ach, ale trafiłem po koordynatach. Pokój kosztował tutaj 180 zł za dobę. Hotel całkiem niezły, no i przede wszystkim położony w bardzo dobrej lokalizacji. Stąd jest bardzo blisko do Nanjing Road, czyli handlowej ulicy, czynnej całą dobę. No widoku to tutaj nie ma, bo są jakieś tam zawalisy, czyjeś kołdry się suszą, szmaty, pokoik malutki, ale jest to olbrzymia metropolia, więc nie narzekajmy. W Warszawie za te pieniądze to się nie prześpimy. Hotel jest malutki, ale zobaczcie, mamy tutaj małe biureczko do pracy, czajnik, jakieś różne herbaty chińskie smakowe. Jest nawet urządzenie od komarów, popielniczka, bo tutaj palić można, więc palacze się zapewne ucieszą. No i w prezencie oprócz wody mamy kolej Sprite'a. To kosztuje tu grosze, więc no czemu by nie mieć. Mnóstwo jakichś przełączników tutaj do świateł. Pokoik malutki, ale świateł jest tutaj mnóstwo.
Umywalka jest tutaj tak jak gdyby w przedpokoju. No niby dobre, można sobie umyć ręce nie idąc do łazienki. Mamy tutaj zestaw kosmetyków, zestaw ręczników, a sama łazienka jest tutaj. No Chińczycy są mistrzami w planowaniu przestrzeni. Prysznic dość duży i spójrzcie na to. Nowoczesna, podgrzewana muszla klozetowa. Mamy tutaj radio i nawet mamy pilota do muszli klozetowej. No ja pierdzielę. Zobaczcie, jakaś wentylacja tyłka. Coś tutaj wciskamy, różne odgłosy się dzieją. Podgrzewanie, podmywanie. No coś niesamowitego. Kurde, podświetlana w środku na niebiesko. Nie tylko na niebiesko, są diody RGB. Ma wbudowany bidet. Ja pitole. No i zobaczcie, sterowana głosowo poprzez AI. Ale pewnie trzeba znać chiński. I tutaj do toalety podłączony jest też jakiś płyn dodatkowy. Nie wiem, może do podmywania? W Chinach już chyba też standardem jest brak telewizora, za to mamy projektor, łączymy się z nim za pomocą aplikacji ze smartfona i wyświetlamy to, co chcemy. Ekran chowany jest w sufit. Sprytnie to wymyślili. I możemy sobie zaraz pooglądać wszystko z projektora. Także już no, telewizory pewnie przejdą do lamusa. Zasłony są tutaj otwierane automatycznie. No. I na noc zasuwamy okno, żeby nikt tutaj nie zaglądał. Niby taki hotelik byle jaki, ale zobaczcie, jaka tu jest technologia. Ruszamy w miasto, najpierw poszukać czegoś do jedzenia. Pierwsze, co uderza tutaj, to cisza. Taka dziwna cisza. Jest to olbrzymia metropolia, jesteśmy w centrum, no są godziny szczytu. Jest około 15. Nie słychać tutaj warków silników samochodowych, nie słychać klaksonów. A to wszystko dlatego, że auta są tutaj prawie wyłącznie elektryczne, skutery też są elektryczne. No wydaje mi się, jakby był w jakimś parku, w sanatorium uzdrowiskowym. Możemy sobie tutaj też skorzystać z autobusów typu hop on, hop off, które obwiozą nas po wszystkich atrakcjach miasta. Całodniowy bilet kosztuje 60 juanów. Ale możemy też objechać wszystko komunikacją miejską, gdyż 3-dniowy bilet nielimitowanych przejazdów na komunikację miejską kosztuje tylko 25 juanów. Stąd za tą niewielką sumę możemy tutaj wtedy dowoli jeździć po mieście metrem i autobusami. Weszliśmy do pierwszej knajpy z brzegu. Nie chciało już nam się szukać jedzenia, więc wybraliśmy tradycyjnego hot pota. Skomponowaliśmy dwie potężne zupy. One są naprawdę potężne. To wygląda jak taka miska do mycia. I za to, co widzicie tutaj na stole, te dwa talerze, zapłaciliśmy 58 juanów. Można było sobie tutaj powybierać, co się chce. Mięsa, grzyby, warzywa, tofu, ryby, jajka przepiórcze nawet. No mnóstwo ciekawych rzeczy. To wszystko oczywiście na ostro z przyprawami. Zjedzenie takiej zupy niestety zajmie dość dużo czasu. Myślę, że około godziny, zanim to wszystko się powyławia. Knajpa nie jest może jakaś, powiedzmy, wysokich standardów, ale w takich zawsze zjemy tanio i smacznie. Zupa była wyśmienita. Można się czymś takim najeść nawet na cały dzień. Porcja olbrzymia. Sami wybieramy to, co chcemy nałożyć, ile chcemy tego nałożyć. No i do tego kosztuje to bardzo niewiele. Najedzeni na full ruszamy w miasto, aby odwiedzić teraz
dawną dzielnicę robotniczą. O tym, że Chińczycy lubią stać w kolejkach, mówiłem wielokrotnie, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Zobaczcie, jaka jest kolejka do piekarni. Aż musi pilnować tego policja. I oni sobie stoją. Tutaj kolejka ma dobre ponad 50 metrów i zakręca aż za róg ulicy. No niesamowite. Nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby stać tyle pewnie godzin za jakimiś bułkami, no ale jak szukacie pomysłu na biznes w Chinach, to macie już gotowy. Oni kupią chyba każdy chleb. Po mieście najlepiej poruszać się metrem. Możemy sobie kupić do niego bilety w automacie, ewentualnie wejść na stację normalnie odbijając na bramce kartę Visa czy Mastercard. Stąd nie musimy nawet tutaj nic kupować. No i metro jest super, dojedziemy wszędzie, z tym, że jest trochę niskie, jak dla mnie. Tak się mogę nie do końca nawet tu wyprostować. No, rozmiar chiński. Jak wygląda wagon metra? 100% pasażerów siedzi w telefonach. No jakżeż by mogło być inaczej? Naprawdę nie widzę tutaj ani jednej osoby, która nie miałaby nosa w ekranie swojego smartfonu. No, taki znak dzisiejszych czasów. Swoje kroki kierujemy na dzielnicę robotniczą z lat 30. W tych domach mieszkali kiedyś robotnicy pracujący w okolicznych fabrykach, a teraz widać, że to wszystko jest rewitalizowane i przywracane do życia. Zostawili jeszcze tą zabytkową dzielnicę pomiędzy nowymi szklanymi wieżowcami. Pomimo, że Chiny są mocno zaawansowane technologicznie, tak, znajdziemy jeszcze po mieście budki telefoniczne. Ale spójrzcie na to, to nie jest zwykła budka. Jest tutaj aparat ze słuchawką, ale wszystko wybieramy sobie na ekranie dotykowym i możemy sobie zadzwonić tutaj do 3 minut za darmo na dowolny numer w Chinach. Możemy sobie zamówić taksi, możemy zadzwonić do siedziby partii komunistycznej na przykład. Od razu jest tutaj nawigacja, jeżeli chcemy się gdzieś dostać, a padł nam na przykład smartfon, tak możemy wyszukać interesujący nas obiekt i pokaże nam automat, jak tam dotrzeć na piechotę, bądź jak dotrzeć na przykład metrem. Można sobie zeskanować kod QR i wtedy pobrać taką mapę gotową na swój smartfon też. No, to jest technologia. Mało tego, mamy tu ładowarkę indukcyjną, możemy za darmo naładować smartfon. A tutaj jest nawet uchwyt na browarka. W tej dzielnicy zachowała się świetnie architektura komunistycznego chińskiego brutalizmu z pierwszej połowy XX wieku. Nie wszystko tutaj wyburzyli na rzecz nowych osiedli. Stąd możemy podpatrzeć, jak żyli tutaj ludzie w tym, no jakby nie było bogatym chińskim mieście jak na tamte czasy. Szanghaj położony jest nad wodą, no, nad brzegiem morza, ale w samym mieście jest też mnóstwo kanałów i widzę, że na jednym z nich ktoś sobie zrobił takie farmy warzyw, jakichś roślin wodnych. Można sobie tutaj wyhodować jakieś glony do zupy jak najbardziej. Woda nawet nie jest brudna i nie śmierdzi. Zrobili mega postęp, jeżeli chodzi o oczyszczanie takich wód miejskich. Wszyscy wszędzie coś pakują, coś wysyłają, coś sprzedają. Widać, że ten kraj handlem stoi, ale zwróćcie uwagę na to. Tutaj ktoś przygotował paczki albo do wysyłki, albo przywiózł je kurier do odbioru. Chociaż raczej będzie to wysyłka pewnie gdzieś do Europy. Nikogo tutaj zupełnie nie ma, nikt tego nie pilnuje i nikt tego nie podpierdzieli. Gdyby to była Europa, pewnie zaraz jakiś inżynier podjechałby furgonetką i to wszystko załadował. A tutaj proszę, mamy tu też rowery miejskie, suszą się normalnie ciuchy na chodniku, też nikt tego nie weźmie, stąd musi być tutaj bardzo bezpiecznie, no i nie ma złodziejstwa. No też myślę, że gdybyśmy chcieli coś tutaj zabrać, to zaraz by to namierzyły kamery, bo jednak jest ich tutaj mnóstwo. Pomimo, że nie widać ich na pierwszy rzut oka, tak one tutaj jednak są. Codzienne Chińczyków rozrywki tutaj. Ojciec z córką gra sobie na chodniku miejskim w Babingtona. I ta stara dzielnica, pomimo, że już jest opuszczona, tak, jest niestety ogrodzona szczelnie i nie ma do niej wejścia. No jako, że jest to wszystko okamerowane, tak nie chcę ryzykować przeskoku przez płot. No, pewnie zaraz przyjechałaby milicja. Tak mieszkają Chińczycy w takich blokach tutaj na tej dzielnicy. I co ciekawe, no nie mają chyba gdzie suszyć tych ubrań, pomimo że każdy ma suszarkę przy oknie. Tak wiele osób suszy te ciuchy oraz jakieś kołdry wprost na ulicę. Jednym z najciekawszych budynków tej dzielnicy jest dawna rzeźnia miejska.
z 1933 roku. Aż nawet nie chcę sobie wyobrażać, co kiedyś się działo w murach tego budynku, ale dziś ma on zupełnie inne przeznaczenie. Surowe wnętrza pomieszane z nowinkami obecnego świata tworzą taki surrealistyczny klimat. Można się tutaj poczuć jak w jakimś cyberpunku. Jest to bardzo dobre miejsce do zdjęć, wszelkiego rodzaju sesji. Tutaj Chińczycy, widzę, fotografują się na potęgę. Osoby, które lubią fotografię miejską, fotografię architektury, też będą tutaj w niebo wzięte. To miejsce jest mocno surrealistyczne, jak z jakiejś gry komputerowej albo filmu science fiction. Kiedyś tutaj mordowano zwierzęta, a dzisiaj są modne sklepiki, knajpki, różne instytucje kulturalne. A spójrzcie na to, sklep okultystyczny. Jeżeli chcemy mieć dość nietypowe przebranie, jakiś kostium, tak chyba nie ma lepszego miejsca, żeby kupić coś takiego. No to jest w ogóle jak ze Stalkera. Świetne rzeczy. Pierwszy raz widzę tego typu sklep. 清晨一按就开机，窗外枫叶来排队。我骑着小小踏板车，穿过人群和光辉，口袋里装着云端，地图自动会转弯，机器人跟我点点头，像老友一样简单。手指一划，世界就亮，代码在跳。 心也发烫，快一点，再快一点，下一秒就要登场。小虎机冲起来，听电光一闪别停下。小虎机转起来，把烦恼都甩开来。咚咚咚，跟着来，今夜一起摇摆吧。小虎。 Jeśli więc chcesz zostać królową ciemności albo odprawić czarną mszę, tak musisz udać się do tego sklepu. Tutaj kupisz wszystko. Ewentualnie, jeżeli ktoś wybiera się do Czarnobyla w jedną stronę, tak też można sobie kupić odpowiedni kostium na poszukiwanie jakichś artefaktów w strefie. Budynek ten jest w kształcie takiego jakby cylindra. Można się poczuć, jakbyśmy faktycznie wkraczali w jakiś inny mroczny świat. Pewnie wiele tego typu podobnych konstrukcji w kraju uległo zniszczeniu bezpowrotnie. Fajnie, że ktoś postanowił to ocalić i przywrócić do życia, bo budynek jest naprawdę niezwykły. Budynek ten został zaprojektowany przez brytyjskiego architekta i w momencie powstania był największą rzeźnią w Azji oraz trzecią największą na świecie. Pochylnia, która łączy poszczególne piętra, była używana kiedyś do pędzenia bydła. Tędy pędzono krowy tylko w jedną stronę, a pomosty, które łączą środek budynku z tym pierścieniem, który go okala, służyły do sortowania krów. Nie wiem, na czym konkretnie to sortowanie polegało, ale jakoś te zwierzęta trzeba było tutaj posegregować. Sam budynek został zaprojektowany jako połączenie rzymskiej bazyliki z chińską koncepcją otwartego nieba. No i wyszło z tego coś takiego. Można powiedzieć, że jest to taki prawdziwy potworek, ale trzeba przyznać, że robi wrażenie. Budynek ten został otwarty dla publiczności w 2006 roku. Miejsce to służy również do organizacji koncertów. Mieści się tutaj przeszklona scena zawieszona w powietrzu. Z oryginalnej rzeźni zachowało się jeszcze sporo elementów. Nie ma tutaj historii tego miejsca nigdzie. Też myślę, że większość osób, które odwiedza ten budynek, nie chciałoby wiedzieć, co tu się kiedyś działo. Dawna sala rzeźni została dziś zamieniona chyba na jakąś salę balową. Potężne żyrandole, i zachowały się też oryginalne witraże. Na dachu budynku mamy wspaniały punkt widokowy na dzielnicę robotniczą. Widać, że część z tych budynków jest rozbierana, już wyburzana. Pewnie powstaną tu nowe apartamentowce, ale jeden kwartał ewidentnie będzie zachowany i niedługo może zostanie zamieniony w coś takiego jak to. Jak widzicie, są w Szanghaju bardzo fajne miejsca, nieoczywiste. Widać, że to miejsce tętniło pewnie życiem parę lat temu, ale chyba większość lokali jest dzisiaj opuszczona, zamknięta, co nadaje mu jeszcze bardziej posępny, postapokaliptyczny klimat.
To miejsce przyciąga Chinki lubiące styl gotycki. Jedna widzę, że ma aż 5 fotografów. No, musi być chyba jakąś popularną influencerką, skoro stać ją aż na tylu profesjonalistów. A tutaj po środku budynku mamy niezwykłą przestrzeń do organizacji koncertów i jakichś eventów. Rzeź bydła trwała w tym miejscu do 1970 roku. Następnie budynek był jeszcze częściowo używany przez różne firmy do 2002 roku. Po czym popadł w ruinę, a od 2006 jest przestrzenią kreatywną. Kolejny dziwny sklep z akcesoriami gotyckimi. Miejsce to robi niesamowite wrażenie. Z pewnością jest to perełka architektoniczna, ale czuć w środku złą energię. Także idziemy poszukać teraz czegoś przyjemniejszego. Jeszcze 200 lat temu w tym miejscu były pola ryżowe. Następnie pod koniec XIX wieku miasto bardzo dynamicznie się rozwijało, również za sprawą zachodnich koncesji, o których opowiem później. A dziś jest to jedna z największych metropolii na świecie, zamieszkana przez prawie 30 milionów ludzi. Z tendencją oczywiście cały czas wzrostową. Ale dziwi mnie fakt, że jest tutaj bardzo pusto. No zobaczcie, ulice są opustoszałe, jest bardzo cicho, jakby panowała tutaj jakaś zaraza. Gdzieniegdzie przejeżdżają tylko pojedyncze samochody i skutery elektryczne. No ogólnie samochody są elektryczne, więc jest bardzo cicho. Trzeba uważać, żeby coś nas tutaj nie rozjechało. Przejrzystość powietrza jest niewielka. Na horyzoncie widać wieżowce z dzielnicy biznesowej. Ogólnie jeżeli wybieracie się chociażby na jakiś punkt widokowy na jednym z tych wieżowców, weźcie pod uwagę przejrzystość powietrza. Bo w dzień taki jak dzisiaj, oczywiście możemy tam wyjechać, zapłacić pieniądze, ale summa summarum niewiele zobaczymy, bo widoczność jest na pewno mniejsza niż kilometr w tej chwili. Od frontu to wszystko wygląda bardzo ładnie i czysto, ale jeżeli zajrzymy w te osiedla, które już są wysiedlone, tak obraz jest tego typu. Wszystko się wali, jestem ciekaw, co się z tym stanie. Pewnie pójdzie to do wyburzenia i powstaną tutaj kolejne bloki, takie jak ten w tle. Drogi w Szanghaju posiadają też ścieżki rowerowo-skuterowe, oddzielone od ruchu samochodowego takimi oto kwietnikami wypełnionymi kolorowymi wiosennymi kwiatami. Chiński przystanek autobusowy. Możemy sobie stąd dojechać, nie wiadomo gdzie, ale zobaczcie, jak się kupuje bilet. To jest czytnik Alipay. Wystarczy przyłożyć tutaj telefon i cyk, zapłaciliśmy za bilet. Chiny może nie kojarzą się z zielenią, ale w Szanghaju jest jej naprawdę dużo. Pełno skwerów, jakichś klombów. To wszystko jest bardzo kolorowe, jakby zaprojektował to wysokiej klasy fachowiec. I muszę przyznać, że uczynili z tego miasta bardzo przyjemną przestrzeń do życia. Chiny zmieniły się i to zmieniły w pozytywnym chyba znaczeniu tego słowa. Nie tylko jeżeli chodzi o sam styl życia, ale i przestrzeń miejską. Kolejna ciekawa, brutalistyczna bryła. Mamy przed sobą hotel Szanghaj. Do dziś działa. I wygląda strasznie posępnie, jak z filmu o Batmanie Gotham City, ale obok hotelu zaczyna się już najbardziej turystyczny punkt miasta, czyli Bond. Promenada nad główną rzeką, z której rozciąga się widok na panoramę nowoczesnego Szanghaju. Garden Bridge, pierwszy duży most Szanghaju z 1907 roku, dziś jest oblegany przez turystów. Są tutaj tłumy, jest to idealne miejsce, oczywiście nie zgadniecie, do robienia zdjęć. Przy tej głównej promenadzie jest wszędzie mnóstwo policji, wojska, kamer, jakichś ochroniarzy w cywilu. Tutaj zobaczcie, jest strefa policyjna na dole. Jest tam 8 autobusów policyjnych. To też taka dzielnica reprezentacyjna, więc muszą dbać o to miejsce. Mamy stąd przepiękny widok w zasadzie na 2 światy, bo po lewej stronie rzeki jest futurystyczna, nowoczesna dzielnica Duma Chin. Jest to reprezentacyjne miejsce kraju, a po prawej stronie mamy XIX-wieczną zabudowę. W tym miejscu są nieprzebrane tłumy, ale każdy, kto przyjeżdża do Szanghaju, chce zobaczyć tą panoramę, tą słynną miejską panoramę, jedną z lepszych na pewno na świecie. I efekt jest tego taki, jak widać. Aczkolwiek promenada jest szeroka,
i wcale nie trzeba się przepychać. Turyści z zachodu stanowią tutaj chyba 1%, na pewno nie więcej. Nawet pomijając to, że Szanghaj jest najczęściej odwiedzanym przez zachodnich turystów miastem w Chinach, biały turysta topi się tutaj gdzieś w tłumie. Jeżeli nie będziemy się poruszać po tych, nie wiem, 2-3 takich najpopularniejszych punktach miasta, tak jesteśmy całkowicie sami, jak widzieliście wcześniej. Na tych ulicach praktycznie nie ma ludzi. Nie wiem, gdzie oni się podzieli. Patrząc dziś na to miasto, ciężko uwierzyć, że aż do połowy XIX wieku było to małe miasteczko rybackie. Były tutaj tylko drewniane chatki, błotnisty port rybacki oraz pola ryżowe. A wszystko zmieniło się po I wojnie opiumowej. W 1842 roku Brytyjczycy wymuszają otwarcie portu na świat i powstają zachodnie koncesje. Brytyjska, francuska i amerykańska. A Szanghaj staje się azjatyckim Paryżem, nazywany też oczywiście Paryżem Wschodu. Rozkwit miasta przypada na lata 20. i 30. XX wieku. To wtedy powstają te monumentalne budowle oraz dzielnice robotnicze. Do dawnych koncesji oczywiście też zajrzymy i opowiem Wam nieco więcej o tym dziwnym tworze. Na początku XX wieku Szanghaj tętnił życiem. Przyjeżdżało tutaj mnóstwo imigrantów z Europy oraz Żydów, którzy uciekali przed prześladowaniami, szukając lepszego życia w Azji. Miasto na ówczesne czasy było pełne przepychu, a przepych przyciągał oczywiście szemranych typów. Powstało tu więc dużo różnego rodzaju gangów i mafii. Jednak w 1949 roku, kiedy komuniści dochodzą do władzy, wszystko się zmienia. Burżuazja zostaje zlikwidowana i Szanghaj wraca do swej prostej w naturze formy. Jak dziś widać, po komunizmie nie zostało tutaj zbyt wiele. Wszędzie możemy zobaczyć sklepy światowych, zachodnich marek, więc nie są już one wrogiem, a raczej przyjacielem tutejszego kapitału. Dziś Chiny to kraj niby komunistyczny, ale ten komunizm jednak nie ma nic wspólnego z tym, co mogłoby się kojarzyć nam ze Związkiem Radzieckim. Jest to komunizm kapitalistyczny w czystej postaci. Możesz robić tutaj pieniądze, zakładać dowolny biznes, o ile nie będziesz mieszać się w politykę. Dziś ten kontrast dwóch światów stanowi idealne tło do zdjęć. W tym miejscu wielu profesjonalnych fotografów czeka na swoje ofiary i proponują tutaj turystom, ale raczej chińskim, zrobienie profesjonalnych zdjęć za pieniądze. No jak widać, chętnych nie brakuje. Nie wszyscy ograniczają się do robienia smartfonem. Tutaj kolejna laska znowu ma jakieś 3 czy 4 fotografów. 5 fotografów, no coś niesamowitego. Muszą zarabiać naprawdę niezłą kasę, że stać ich jest na wynajęcie takiej ilości obsługi. A w Polsce ludzie marudzą, że 2 osoby, ekipa foto-wideo na wesele to za dużo. Najlepiej, żeby i film, i zdjęcia zrobiła jedna i ta sama osoba, będzie wtedy taniej. Zobaczcie, tutaj laska, która robi sobie zdjęcia w mieście, bierze sobie 5 fotografów i nie marudzi, stać ją na to. Oto jedna z najbardziej charakterystycznych panoram miejskich na świecie. Miliony turystów przyjeżdżają do Szanghaju, aby zrobić sobie zdjęcie na tle panoramy biznesowej dzielnicy tego miasta. Majestatyczna wieża perłowa oraz Shanghai Tower to ikoniczne budynki, jedne z najwyższych wieżowców na świecie. Jak widać, ta panorama, to miejsce przyciąga setki tysięcy turystów każdego dnia. I jak z tej strony mamy widok na XXI wiek, a może nawet już jego drugą połowę, bo Chiny wyprzedzają w wielu kwestiach zachodni tak zwany świat. Tak jeśli odwrócimy kamerę, przenosimy się do zupełnie innego świata. Jakbyśmy cofnęli się ponad 100 lat do tyłu, do przełomu XIX i XX wieku. O zmierzchu, kiedy zapalają się światła, po rzece startują również rejsy widokowe. Można z perspektywy wody zobaczyć centrum Szanghaju. Chińczycy zaczęli wszystko oświetlać LEDami, ale ograniczyli się wyłącznie do nowoczesnych budynków i na szczęście te zabytkowe są w swojej oryginalnej formie, tylko delikatnie podświetlone żółtym bądź białym światłem, ale te wszystkie nowe wieżowce są dziś oklejone LEDami. Myślę, że większość osób, które odwiedzają Chiny, chcą zobaczyć to miasto. Bardzo często też
od niego zaczynają swoją przygodę z tym krajem. No, Szanghaj jest też takim multikulturowym miejscem otwartym na świat. Mieszka tutaj bardzo wielu eskapatów ze świata zachodniego, pracują w tutejszych korporacjach, nawet próbują zakładać tutaj biznesy. Jest to chyba najbardziej multikulturowe miasto Chin. Szanghaj jest też finansowym sercem Chin. To tutaj mają oddziały wszystkie największe korporacje świata. Szanghaj ma również potężny port morski, stąd transportowane są towary na cały świat. Wraz z nastaniem zmroku tłum gęstnieje. Tutaj są zwożone oczywiście też wszystkie wycieczki z całych Chin, bo Chiny stawiają głównie na turystę krajowego, stąd ciężko się już przycisnąć. No, Szanghaj przyciąga też ludzi szukających lepszego zarobku, lepszego życia. Są tutaj wielkie inwestycje, wielkie pieniądze, więc i Chińczycy z mniejszych miejscowości jadą tutaj za chlebem. Stąd miasto cały czas dynamicznie się rozwija. Powstają nowe dzielnice mieszkalne. No, gdzieś tych ludzi trzeba tutaj zakwaterować. 咖啡换成酒杯，小声一拍拍，老唱片的旋律和古典正合拍。我在人群中央，你也别躲藏，一声中好，就把烦恼都退场。来嘛来嘛，别再发呆，灯一亮，全场都开。来嘛来嘛，跟我转起来，今夜的快乐停不下来。弄堂蹦迪，跳到天亮，弄堂蹦迪，心里发烫。阿拉一起转个漂亮，弄堂蹦迪，今夜最香。 Można sobie wyjechać też na szczyt Shanghai Tower, w którym znajduje się najszybsza winda na świecie. Mknie ona na wysokość 632 metrów z prędkością 73 km na godzinę. Nieprzebrane tłumy, no ale w końcu są to Chiny. No najgorsze są tutaj te laski, które w jednym miejscu robią zdjęcia po 30 minut. Ja to nawet jak sobie cygnę fotę, tak ciach jedno i zawsze wyjdzie dobrze. A tu nie, na jednym nie poprzestaną, to muszą być setki zdjęć. Te budynki nie są już najnowsze, bo niektóre z nich to mają nawet po kilkadziesiąt lat, ale powiedzmy je odnowiono tutaj, przyczepiając do nich ekrany LEDowe, jest ich tutaj coraz więcej. Chińczycy jednak kochają LEDy, kochają te kolorowe pokazy świetlne. Przyjeżdża ich tu chyba coraz więcej. Wszędzie słychać tylko gwizdki milicjantów, którzy starają się zapanować nad tłumem. Dlatego to miejsce jest tak pilnowane, no bo wyobraźcie sobie, że ktoś mógłby dokonać tutaj jakiegoś zamachu. Tak, no ofiar byłyby tysiące. Fotografowie chodzą tutaj z tabletami, na których mają zdjęcia już gotowe i tak kuszą tutaj turystów, głównie turystki, ofertą zrobienia równie pięknych zdjęć na tle panoramy Szanghaju. Jest ich bardzo dużo, no ale jest to fajny sposób, żeby sobie zarobić. No, w Polsce raczej ludzie nie chcieliby płacić za tego typu usługi, ale w Chinach, jak widzicie, jest to bardzo popularne. Przy promenadzie jest też bardzo ciekawa ściana kwiatowa z bratków. I są tutaj hologramy 3D motyli. No, motyla chyba żywego ciężko tu będzie spotkać, dlatego zrobiono tego typu hologramy. W tym miejscu policja musi sterować ruchem pieszo-samochodowym. Widzę, że są tutaj nawet samochody pancerne, czyli wojsko czuwa nad bezpieczeństwem tego tłumu. Policji są tutaj tysiące. Coś jak na miesięcznicy Kaczyńskiego za czasów rządów PiS. I wszędzie stoją żołnierze. Im głowy chodzą jak robotom. Tak powolutku od lewej do prawej. Monitorują w całości to środowisko. Zobaczcie, jak tutaj stoją jak słupy normalnie na baczność. Tutaj policjant, no jeden drugiego pilnuje. Wygląda to nieco komicznie. Też nie chcę ich tak nagrywać z bliska, bo nie wiem, jak oni się tutaj zapatrują na to wszystko, ale wygląda to surrealistycznie. Nanjing Road, czyli główna turystyczna ulica w mieście, która ponoć nigdy nie zasypia. To tutaj są sklepy najdroższych marek, to tutaj są wszelakie sklepy, to tutaj możemy zrobić zakupy
zjeść coś. Oczywiście ceny nie będą należały do najtańszych, bo jest to najpopularniejsza ulica turystyczna w mieście. Jak to Chińczycy mówią, ulica handlowa. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda chińska komercja, tak nie ma chyba lepszego miejsca. Jest tutaj mnóstwo sklepów z żarciem. Można sobie kupić chociażby świńskie kopyto i wszelakie mięsiwo. No to jedzenie robi naprawdę duże wrażenie. Wszystko jest pięknie podświetlone, pięknie ułożone. A niby Chiny nie kojarzą się z krajem takiego street foodu, przekąsek, a jednak proszę bardzo. Zjemy tutaj frytki, krewetki w tempurze, jakieś makarony, kurze i świńskie nóżki. Ceny też należą tutaj do jednych chyba z najwyższych w mieście. Dania zaczynają się od 20 juanów. Chiński hamburger 18 juanów. No i tak nie jest to dużo w porównaniu do cen europejskich, ale ogólnie na mieście można zjeść nieco taniej. No ale to miejsce przyciąga turystów. Zawsze ktoś się skusi, a wygląda to kusząco, nie powiem. Tutaj mamy tofu z warzywami w jakimś ostrym sosie. Tutaj są nawet jakieś bułeczki francuskie z kawałkami czekolady chyba i rodzynek. Tutaj gotują coś okropnego, śmierdzącego, chyba w rodzaju świńskiego ryja. Najdroższe są tradycyjnie owoce morza. Krab albo zestaw krewetek czy ośmiornic kosztuje około 50 ringgitów. Oprócz tego zjemy tutaj różnego rodzaju ślimaki, zarówno te morskie, jak i lądowe, jakieś głowonogi, ośmiornice, kalmary, skrzypłocze. Ta ulica wygląda trochę jak w takim cyberpunkowym Matrixie. Jakbyśmy się przenieśli do innego świata, jakiejś alternatywnej rzeczywistości. Przy tej ulicy znajdziemy mnóstwo niesamowitych rzeczy, tak jak smoka ziejącego parą, Muzeum Pereł oraz mnóstwo zabytkowych budynków. A tutaj mamy chyba, tak, wyroby ze srebra. Jest tutaj mnóstwo ciekawych rzeczy, no ale ciężko jest pooglądać, a tym bardziej zrobić film, bo tłoczą się tutaj nieprzebrane tłumy. Możemy tutaj kupić wyroby metalowe, można sobie też zrobić zdjęcie ze sztuczną gejszą. No też muszę przyznać po raz kolejny, że mają tutaj bardzo ciekawe rzeczy. Jak wielu Polakom Chińczycy kojarzą się z tandetą, tak, chyba nie do końca. Sklepy są bardzo sprytnie połączone. Przechodzisz z jednego sklepu do drugiego, nawet nie wiesz kiedy. Ze sklepu z wyrobami jubilerskimi znaleźliśmy się nawet nie wiadomo kiedy w sklepie ze słodyczami. Biały Królik to popularna chińska firma produkująca słodycze, różne cukierki, lody, czekoladki. No, Chińczycy nie mają zbyt długich tradycji produkcji tego typu wyrobów. No i szczerze mówiąc odbiegają one mocno smakiem od tych zachodnich, w tym naszych polskich. No, w skrócie mówiąc, mnie to nie smakuje, ale spróbować polecam. Czy w Szanghaju można się napić piwa? No oczywiście, że można i to wszelkich piw światowych oraz mnóstwa piw produkcji chińskiej. Tutaj za piwo w restauracji musimy zapłacić 40-50 juanów, powyżej 20 zł. Ale w Warszawie w sumie w centrum też taniej piwo teraz nie kosztuje. Do sklepu ze złotem naganiają młodzi chłopcy z transparentami. Do tego obecne ekrany LEDowe
niektóre są bardzo potężne. Rozdzielczość jest zdumiewająco wysoka. No to jest jakość porządnego telewizora. Także dziś można je naklejać na dowolnych powierzchniach. To będzie już przyszłość. Pewnie nawet filmy w kinie nie będą już niedługo wyświetlane z projektora, tylko projektowane na tego typu ekranach. Jak się komuś nie chce chodzić po ulicy, tak może się przejechać takim oto pociągiem z jednego końca na drugi, a kosztuje to 10 juanów. Co jakiś czas podchodzi podejrzany typ i proponuje zakup spod lady oczywiście, bo jest to tutaj nielegalne, podrabianych zegarków, torebek i wszelkiej maści ciuchów. Podróbki, mimo że oficjalnie nie mogą być sprzedawane w sklepach czy gdzieś na bazarach, nadal tutaj są, bo wiadomo, że Chiny przodują w tego typu produkcji. Po protestach tych światowych korporacji, tych wielkich marek typu włoskiego, Chińczycy musieli zrobić z tym porządek i już teraz nie zobaczymy takich przepastnych bazarów wypchanych po brzegi podróbkami. Te czasy dawno minęły. Dzisiaj to wszystko zeszło do podziemia. Chińczycy zrobili z tej ulicy dość dziwne miejsce. Czuję się tutaj trochę jak w jakimś parku rozrywki. Wszystko to wygląda mocno sztucznie, nawet kiczowato, jak z jakiejś bajki, kreskówki, ale jest bardzo ładne. No, takiej ulicy na pewno mogłoby pozazdrościć każde miasto. Można się z tego śmiać, ale jak widzicie, przyciąga to tłumy turystów. A to jest chyba najważniejsze, żeby miejscowe firmy, miejscowi kupcy mogli na nich oczywiście zarabiać. Niektóre z tych sklepów wyglądają jak z innego wymiaru. Szanghaj jako światowa metropolia, oprócz sklepów najlepszych marek z całej kuli ziemskiej, ma również dwa olbrzymie parki tematyczne, które przyciągają turystów również z całego świata. Mianowicie chodzi o Disneyland oraz park Universal Studio. Widać, że tej wiosny drzewa obrodziły w potężne donuty, ale jak nie chce się wam zrywać, tak można wejść do sklepu z donutami. No tutejsze sklepy też wyglądają jak z innego wymiaru. Wiele jest jakby wklejonych z jakiejś alternatywnej rzeczywistości. Wydaje się, jakby pochodziły z jakiejś bajki, kreskówki. Tutaj mamy kolejną galerię handlową, też bardzo futurystyczną. No, Chińczycy odrobili jednak lekcję z komunizmu. Dziś to jest zupełnie inny świat. Mają tutaj nawet sklep z M&M'sami i to nie jest byle jaki sklep, bo jest on potężny i zajmuje aż 3 poziomy. Widać, że Chińczycy zakochali się w czekoladzie. I oprócz samych czekoladek kupimy tutaj mnóstwo akcesoriów sygnowanych logiem M&M'sów. No i samych figurek czy gadżetów związanych z tymi pastylkami. Można podejść do ściany wypełnionej kolorowymi drażetkami i wsypać sobie w kubeczek dowolną mieszankę, po czym zważą to nam i zapłacimy w zależności od tego, ile sobie tego nasypaliśmy. No. A ile to wszystko kosztuje? Jakieś 350 juanów za kilogram M&M'sów. Wstąpiliśmy do jednej z knajpek na uboczu na kolację i tutaj ceny są 3-4-krotnie niższe niż na Nanjing Road. Wystarczyło tylko zejść w boczną uliczkę. Taka miska nudli kosztuje tutaj 18 juanów, zaś przy głównej ulicy turystycznej za dokładnie to samo musielibyśmy zapłacić 30. Ja sobie też zamówiłem tutaj, nie mam pojęcia nawet jak to się nazywa, taka miska ryżu z różnymi warzywami, to kosztowało 28. No i do tego piwko, którego nazwy nie jestem w stanie przeczytać nawet, więc nie wiem co piję, ale jest to piwo z Szanghaju niefiltrowane. Nie smakuje to za dobrze, ale przynajmniej rozmiar jest słuszny i cena też. W restauracji mają też bardzo ciekawy napój Arctic Ocean z takim białym niedźwiedziem i smakuje on jak dawny polski ptyś, taki w latach 90. Starsi zapewne pamiętają. Za 2 dania, piwo oraz wyśmienity napój pomarańczowy w starym stylu zapłaciłem 66 juanów. Wielu osobom wydaje się, że Chiny są bardzo tanim krajem, w którym króluje dziadostwo, produkowana jest tandeta. Ceny można porównać w miastach większych do polskich. Oczywiście można zjeść też taniej w pewnych miejscach, czy wynająć sobie nocleg.
również można sporo taniej, ale jeżeli pójdziemy w takie turystyczne miejsca, typu ta ulica, tak tutaj, no ja nie wiem, kto to kupuje, bo ceny potrafią być 10, nawet 20 razy wyższe niż w innych miejscach Chin. Widać, że jest to wszystko zrobione pod turystę zamożnego, ale ten turysta zamożny jest z Chin. Zauważcie, że tutaj turyści z zachodu stanowią bardzo niewielki procent. No i ktoś musi kupować na tych straganach, czyli kupuje to Chińczyk. Więc muszą mieć naprawdę duże zasoby gotówkowe, skoro stać ich płacić za jedno danie 300-400 juanów, kupować te na przykład M&M'sy, które kosztują 10 razy tyle co w sklepiku za rogiem, ale jak widać chętnych nie brakuje. I chociażby taki zwykły lód włoski, za którego w przejściu podziemnym do metra zapłacimy 3-4 juany, tutaj będzie kosztować 30-40 juanów. Kto bogatemu zabroni? Kolorowe neony i wystawy sklepów tworzą tutaj niepowtarzalny klimat, nawet jak na Chiny. Kiedyś Hongkong był uważany za takie miasto pełne neonów, kolorowych, świecących reklam, ale w Hongkongu to wszystko zostało usunięte, nie wiem dlaczego. A teraz to wszystko wróciło w Szanghaju w nowoczesnej, LEDowej formie. W Chinach niby oficjalnie nie ma żebractwa, ale po tej ulicy co rusz podchodzi ktoś i prosi o pieniądze, aczkolwiek nie można tutaj chyba siedzieć tak na ulicy z puszką, powiedzmy, i zbierać na piwo albo jakiś inny szczytny cel. Stąd żebracy muszą być mobilni, tu i ówdzie co rusz podchodzą do turystów i proszą o parę juanów na miskę ryżu. Wszędzie są takie budki policyjne, one są oświetlone. To wygląda jak jakiś kosmiczny kontener. Sama milicja jeździ tutaj meleksami, jeżdżą też takimi skuterkami elektrycznymi i nawet widziałem hulajnogi elektryczne milicyjne. No, bardzo fajne rozwiązanie. Ma to tutaj sens. Co chwilę ktoś też podchodzi, oferując te podrabiane torebki, podrabiane zegarki i tak dalej. Ten kraj w odróżnieniu chociażby od takiej Tajlandii czy Wietnamu już dawno wyzbył się wszelkiego rodzaju tuk-tuków, riksz oraz nawet skuterów spalinowych. Tutaj w starym wagonie kolejowym czy to tramwajowym mamy dzisiaj restauracyjkę, w której można napić się piwa, zjeść loda i pooglądać również stare zdjęcia. Trochę ciężko chodzi się w tym potężnym tłumie. Chińczycy nie znają chyba czegoś takiego jak kultura przemarszu. Tutaj każdy się pcha tak, jakby był jedynym uczestnikiem ruchu pieszego. No i niestety często dochodzi do kolizji pomiędzy osobami. Nie każdy ma nawet nos w telefonie, stąd dziwi to, że dochodzi do zderzeń czołowych pieszych. Już czasem mam ochotę nawet tutaj z łokcia dać jednemu czy drugiemu, który mnie trąca po raz kolejny, nie potrafiąc ominąć. Oni też widzę, jak stoją w tych na przykład kolejkach w sklepie do kasy, no nie potrafią jakoś się ustawić, to się wszystko korkuje, potrafią zakorkować sklep. To samo dzieje się w samolocie, kiedy ładują się do samolotu, to trwa bardzo długo, korkują te przejścia. Przy tej ulicy znajdziemy też mnóstwo sklepów z zabawkami. One wszystkie wyglądają jak nie z tej epoki. Teraz można już troszkę to wszystko pooglądać, bo jest mniej ludzi. Nie wiem, czy Chińczycy mają licencję na produkcję tych wszystkich zabawek, czy też są to ich kopie tak zwane. I nawet taki jeden sklep z zabawkami ma 7 pięter. Są tutaj rzeczy, jakich nigdy w życiu nie widziałem. No są oczywiście też marki światowe typu Lego, czy jakieś zabawki na licencji Disneya, ale jest też mnóstwo chińskich marek, które produkują bardzo ciekawe klocki chociażby i są one niedrogie. No zobaczcie, taki na przykład duży samochód kosztuje niecałe 200 juanów, czyli około 100 zł. Zabawa dla dziecka na wiele godzin, a Lego, no ile kosztuje, wiecie sami. Można tutaj naprawdę kupić cuda. I faktycznie ceny nie są zabójcze, tak jak w przypadku niektórych sklepów na tej ulicy. A tutaj jakiś salon luster, no bardzo ciekawe miejsce. W sklepie jest też strefa zabawy, można sobie tutaj coś ułożyć i mamy tutaj ściany wykonane w całości z klocków, lokalnych chińskich klocków. Tutaj na przykład panorama Szanghaju. Można by było spokojnie cały
pobyt w Szanghaju spędzić na zwiedzaniu sklepów przy tej ulicy. Jest ich tutaj mnóstwo i nie są to zwykłe sklepy. One wszystkie wyglądają jak jakieś nowoczesne muzea, galerie. No można je podziwiać godzinami. Spokojnie mógłbym zrobić o tej ulicy osobny film i pewnie nie nudzilibyście się ani minuty. Rozpędziłem się w tym mieście trochę z nagrywaniem i w godzinnym filmie zmieściła się dopiero połowa miejsc, które chciałem wam pokazać. Zapraszam więc do obejrzenia kolejnego odcinka z Szanghaju, w którym zobaczycie najnowocześniejszą dzielnicę miasta, dawną koncesję francuską oraz miejsce, gdzie odbył się pierwszy zjazd komunistycznej partii Chin. Wpadniemy też do domu pewnego generała. Na koniec przypominam tradycyjnie o podzieleniu się wrażeniami w komentarzach i zostawienia łapki w górę dla zasięgu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak wygląda przejazd najszybszym chińskim pociągiem oraz ogólnie kolej w Chinach, tak wrzuciłem o tym jeszcze obszerniejszy film, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu. No a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!